Witajcie kochani, dzisiaj sobie omówimy taki wzorek, który nie mam pojęcia jak się nazywa, ale gdzieś go widziałam w internetach. Bardzo mi się spodobał i postanowiłam go odtworzyć. Jeżeli wiecie jaka jest nazwa tego wzoru, to koniecznie dajcie mi znać, a jeżeli nie, to po prostu będziemy go nazywać fajny, prosty, ładny wzór do czapki, do szalika i zapraszam serdecznie do oglądania. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia jak ten wzór się nazywa, więc nie potrafiłam go wygooglować, natomiast obserwując grafiki i filmiki dostępne w internecie, odtworzyłam go. Myślę, że wyszło mi całkiem fajnie, mniej więcej tak on wygląda, czyli jest z oczek prawych, z oczek lewych. Ten rowek powstaje w momencie, kiedy robimy wzór z przesunięciem, czyli tak jak widzicie tutaj nad prawymi oczkami są lewe i później znowu prawe, więc robimy 6 rzędów tam i z powrotem w jeden sposób, później o jedno oczko przesuwamy, czyli nad prawymi lewe, nad lewymi prawe. No i jeszcze jedna rzecz, że oczka prawe nie przerabiamy klasycznie, tylko wbijamy się o jeden rząd niżej, czyli robimy tak jak we wzorze półpatentowym, we wzorze angielskim. I tak wygląda strona lewa, ponieważ ja robię oczka prawe, przerabiam, wbijając się o jeden rząd niżej w co drugim rzędzie. Czyli powiedzmy, że to jest prawa strona, więc na prawej stronie wbijam się o rząd niżej, natomiast na lewej stronie przerabiam normalnie prawe, lewe. I już Wam pokazuję, jak ja pracuję. Czyli teraz jestem na stronie lewej i teraz akurat będę zmieniała, będę przesuwała oczka o jedno, czyli robimy tak, pierwsze oczko brzegowe ściągam bez przerabiania, kolejne widzę, że wcześniej jak przerabiałam powinno być prawym, więc teraz u mnie będzie lewe, bo zaczynam jakby tą całą sekwencję, tak, więc robię je po prostu z przesunięciem, a tu gdzie było lewe robię na prawo, nad prawym lewe, nad lewym prawe. I tak robimy do końca rzędu, zatrzymujemy się jedno oczko przed końcem. I jesteśmy teraz na końcu robótki. Zostało nam oczko brzegowe, które przerabiam jak zawsze na prawo. I wędrujemy teraz na prawą stronę robótki. I na prawej stronie robótki, tak jak mówiłam, będziemy się w oczka prawe wkuwać o jeden rząd niżej, tak jak przy wzorze półpatentowym. Czyli tak oczko brzegowe ściągam bez przerabiania. Tutaj widzę, że pierwsze moje oczko jest oczkiem lewym, więc przerabiam normalnie, a w prawym wbijam się o jedno niżej. Lewe przerabiam normalnie, a w prawym tutaj wbijamy się o jeden rząd niżej. I tak kontynuujemy do końca rzędu i zatrzymujemy się przed ostatnim oczkiem, które jest oczkiem brzegowym i przerabiamy je zawsze normalnie, klasycznie na prawo. I jesteśmy przy ostatnim oczku brzegowym i to jest oczko przerobione na prawo. I znowu jesteśmy na stronie lewej, to będzie już trzeci rząd naszej robótki. I jesteśmy teraz na stronie lewej, to jest trzeci rząd naszego tego fragmentu, czyli tej sekwencji pomiędzy tymi rowkami. Robimy dalej, tak jak nam oczka schodzą z drutów, czyli oczko brzegowe zdejmujemy bez przerabiania. Tutaj widzę, że mam lewe. No to lewe i prawe. Tutaj nie wbijamy się o piętro niżej, bo jesteśmy na stronie lewej, więc przerabiamy normalnie, tak jak nam schodzą z drutów. A ja już mam na swoim kanale nagrany filmik o wzorze półpatentowym, więc jeżeli macie ochotę, to zapraszam serdecznie do obejrzenia.
I tu już pomalutku nam widać, jak wychodzi nasz wzór. I tak samo kolejny rząd, czyli 4 na stronie prawej przerabiamy sposobem takim, że oczka lewe przerabiamy klasycznie, a oczka prawe wbijamy się o jeden rząd poniżej i kontynuujemy przerabianie tak, żeby uzyskać tutaj 3 pełne oczka prawe, gdzie wbijaliśmy się o rząd niżej, czyli łącznie 6 rzędów musimy przerobić i spotkamy się za chwilę, jak już będę miała te 6 rzędów na drutach. Korzystając z okazji, że tutaj sobie pracuję, to koniecznie dajcie mi znać, jeżeli wiecie, jak ten wzór się nazywa, jeżeli wiecie, jak go tak naprawdę robić, czy tak jak ja, czy jakoś inaczej, bo tak jak ja mówię, ja to zrobiłam intuicyjnie, po prostu widziałam ten wzór i postarałam się go odtworzyć. Mam nadzieję, że mi wyszedł. No według mnie wygląda tak, jak powinien, tak jak chciałam, żeby wyglądał, natomiast jestem bardzo ciekawa, czy ten sposób, czy ten wzór ma jakąś swoją nazwę. Dajcie koniecznie znać. A Ty, jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to bardzo Cię proszę, naciśnij dzwoneczek, zasubskrybuj i dzięki temu będziesz dostawała lub dostawał, jeśli mam tu panów, ale z tego co widziałam w statystykach, to raczej jesteście tylko wy, drogie panie, także będziecie wtedy dostawały powiadomienia, a ja staram się te filmiki dodawać regularnie, coś wymyślać, jak mnie coś zainteresuje, to zawsze coś tam wrzucam i dajcie koniecznie znać, czy wolicie takie filmiki jak ten, gdzie pokazujemy sobie wzór, czy wolicie na przykład unboxing zamówionych włóczek, czy jakieś takie luźniejsze tematy, oglądanie wspólnie wzorów, tak jak to zrobiliśmy na przykładzie gazetki, katalogu, jaki dostałam od Dropsa i fajnie sobie obejrzeliśmy wspólnie. O, i tak to wygląda. To jest właśnie ten wzór. I jego sobie oczywiście można dowolnie na dowolną wysokość pociągnąć, na dowolną wysokość zrobić, ale w moim przypadku on wygląda tak, bardzo mi się podoba, jestem zadowolona z efektu. Taki właśnie widziałam na tych szaliczkach, na czapeczkach. No i jest przepiękne. Oczywiście gdyby się na prawej i lewej stronie robiło tak samo, to wtedy byłby to wzór dwustronny, a tak to teoretycznie może być dwustronnym, natomiast no, wygląda troszkę inaczej. I to jest jego strona prawa. Jak Wam się podoba? Bo mnie bardzo. Piękny wzorek. Mam nadzieję, że fajnie go widać, bo zarówno tło, jak i moja dzisiejsza włóczka są w takim samym kolorze. Wiadomo, no, ten sam kolor, natomiast no, w innym odcieniu. Ten jest bardzo jasny, beżowy, ten jest ciemny. Natomiast no, myślę, że fajnie widać. I właśnie taki wzorek odtworzyłam. Bardzo, bardzo mi się podoba. Polecam Wam serdecznie próbować, testować, sprawdzać się, bo to jest naprawdę świetna frajda i no, fajna zabawa i odkrywanie swojego potencjału, swoich nowych możliwości i kreatywne działanie, co uwielbiam. Druty 2,5 mm to są moje druty skarpetkowe, gdyby ktoś był ciekawy. Na żyłce nie pamiętam, chyba 40 cm. Chyba tak, 40. Także to są takie najzwyklejsze jakieś no-name'y, nawet nie wiem co to jest za marka. Bardzo wygodne, bardzo fajne. I mój wzór, który chciałam Wam zaprezentować. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!